Napisała do nas Anna z pytaniem, jak znaleźć pracę w USA. Oprócz tego komentarza pod jednym z odcinków naszego vloga, Anna napisała do nas również wiadomość prywatną. Nie będę się dzielił całkowitą treścią tej wiadomości tutaj z wszystkimi wami, ale wynika z niej, że to szukanie pracy w przypadku Anny trwa nie od dziś, trwa od kilku poważnych miesięcy i jak do tej pory nie udało się. A zatem w dzisiejszym odcinku podzielę się z wami moimi doświadczeniami, poglądami na tą sprawę i kilkoma pomysłami na temat, jak znaleźć pracę w USA. Na samym początku chciałbym zaznaczyć, że nie wnikam w kwestię legalności pozwolenia na pracę. Nie wiem, czy takie pozwolenie w tym przypadku istnieje. Każdy z nas musi rozwiązywać tą sprawę niestety na własną rękę. Pomysł numer 1 jest takie magiczne miejsce w sieci, które nazywa się Craigslist. Craigslist jest podzielone na przeróżne obszary w Stanach. Można szukać tylko w obrębie swojego stanu, w obrębie swojego miasta nawet w wielu przypadkach. I z osobistego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że Craigslist jest bardzo efektywne. Sam znalazłem pracę przez Craigslist w swoim życiu w ciągu swoich 18 lat tutaj pobytu w Stanach. I również szukałem pomocników w momencie, kiedy miałem dobrze prosperujący biznes fotografii weselnej. Często potrzebowałem pomocy do najróżniejszych, mniejszych prac związanych z weselami. I zawsze przez Craigslist udawało mi się tą pomoc znaleźć na czas, nawet w sytuacjach, kiedy pozostał mi tylko tydzień do wypełnienia jakiejś tam pozycji. Pomysł numer 2 to tak zwane networking events, czyli przeróżne spotkania ludzi ze świata biznesu, którzy starają się rozbudować swój biznes albo może rozpocząć nowy biznes. Sęk w tym, że jeśli będziesz brała udział w takich spotkaniach i mówiła wszystkim o swoim poszukiwaniu pracy, to wcześniej czy później coś się znajdzie, każdy kogoś zna, informacja będzie się rozprzestrzeniać. Napisałaś do nas, że posługujesz się językiem angielskim w stopniu średnio zaawansowanym. Więc przez Facebook konkretnie możesz znaleźć bardzo dużo takich właśnie przeróżnych spotkań, zarówno w środowisku polskim, jak i w środowisku tutaj miejscowym, amerykańskim. Czyli możesz szukać pracy po polsku i możesz szukać pracy po angielsku. Myślę, że najważniejszym aspektem tego poszukiwania pracy jest to, żeby po prostu otworzyć się do ludzi i poznawać jak najwięcej osób i po prostu być aktywnym socjalnie. Pomysł numer 3, może trochę bardziej tradycyjny, ale również całkiem efektywny, opiera się na wykorzystaniu kolejnego miejsca w sieci, które nazywa się LinkedIn. LinkedIn to sieć, która została zbudowana z myślą o profesjonalistach i o tym, żeby połączyć wszystkich razem, którzy pracy szukają, pracę chcą znaleźć, pracę mają do wypełnienia itd., itd. Sęk w tym, że jest na LinkedIn dużo firm, o których można sobie całkiem sporo poczytać i dużo się dowiedzieć. Jeśli połączy się to ze stworzeniem własnego profilu, który jest bardzo kompletny i dokładny i szczegółowy w wypełnieniu swojego CV i załączeniu kilku zdjęć, to wtedy pracodawcy zaczynają na nas konkretnie zwracać uwagę. Oczywiście jak na wszystkich social networks trzeba być trochę aktywnym, żeby coś z LinkedIn wyciągnąć, czyli konkretnie trzeba zacząć się udzielać, zostawiać jakieś tam powiedzmy komentarze, pisać do ludzi, a najlepiej oczywiście odpowiadać na ogłoszenia, które na LinkedIn są i reagować na prace, które być może odpowiadają temu, co chcesz robić, czyli po prostu być aktywnym w tym całym procesie szukania pracy i wtedy wcześniej czy później na pewno coś się trafi. Pomysł numer 4 jest bardzo prosty. Na twoim miejscu dołączyłbym się do jak największej ilości polskich grup na Facebooku, bo wbrew niektórym opiniom o nas samych Polakach, mówiliśmy o tym na vlogu wcześniej kilka razy, Polacy sobie pomagają nawzajem. Zależy oczywiście na kogo się trafi, ale jest tutaj po tej stronie oceanu bardzo duża grupa polskich ludzi, którzy są super pomocni. Moim zdaniem, jeśli dołączysz się do jak największej ilości polskich grup na Facebooku, które łatwo możesz znaleźć, jeśli wpiszesz kilka prostych terminów Polacy w USA i tak dalej, to zaczną wyskakiwać te grupy z jednej, potem dołączysz się do drugiej, zacznij po prostu rozmawiać z ludźmi, pisać o tym, czego poszukujesz, czego potrzebujesz i wcześniej czy później na pewno ktoś się pojawi, kto wyciągnie do ciebie pomocną dłoń.
Warto tutaj również wspomnieć o jeszcze jednej stronie internetowej, która nazywa się Meetup i mimo tego, że jest nastawiona bardziej na socjalne kontakty, na pewno może zostać wykorzystana również do znalezienia pracy. Jeśli wszystko inne zawiedzie, to jest jeszcze jeden sposób, o którym tak w zasadzie może nawet powinienem był wspomnieć na samym początku tego filmu, ponieważ jest to bardzo łatwy sposób znalezienia doraźnych zajęć, a mianowicie mówię tutaj o ściąganiu sobie na telefon jednego z takich appsów, tych kwadracików takich małych, dzięki którym różne rzeczy się na telefonie dzieją. Appów, które pozwalają nam znaleźć doraźne zajęcia, takich jak na przykład Gigwalk. Gigwalk nie jest jedynym appem tego rodzaju, jest ich co najmniej kilka, a tak prawdę mówiąc to całkiem sporo. I dzięki właśnie założeniu sobie konta na takim appie możemy znaleźć doraźne prace, zajęcia, które płacą, no powiedzmy sobie szczerze, niewiele, ponieważ rozpiętość jest między tam $3, a czasami nawet i 100, więc to wszystko zależy. Zajęcia są przeróżne. Jest to na przykład dostarczenie zakupów do kogoś, kto nie może się wybrać po zakupy sam, albo wizyta w jakimś tam konkretnym sklepie, żeby sprawdzić, czy produkty danej firmy są odpowiednio przedstawiane na półkach względem konkurencji. Anno, mam nadzieję, że to wszystko, o czym dzisiaj mówiłem, w jakiś sposób Ci pomoże i następnym razem, jak do nas napiszesz, będziesz już miała pracę. Mam również nadzieję, że ten krótki dzisiejszy film pomoże wszystkim z Was, którzy są w podobnej sytuacji i w jakiś sposób może da Wam kilka nowych pomysłów i poprawi Wasze szanse na znalezienie pracy. Jeśli tak, to oczywiście dajcie mi znać, a jeśli macie coś do poprawki i skomentowania, to również czekam na kontakt z Wami w komentarzach pod tym filmem. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia niedługo. No, wszystko fajnie, ale do grafiki to trzeba będzie znowu żonę zatrudnić, albo mi to wieki zajmie samemu.